Nazywam się Zuzanna Ptak, pochodzę stąd, z Koniakowa. Tu się urodziłam w 1945 roku. Jestem koronczarką, heklowaczką, czy jak to mówić, nie? I zajmuję się tym z przerwami od malutkiego dziecka, od 4 lat. Jak miałam 4 lata, to mi już dali szydełko do ręki i już tam coś piantałam. Później w czasach szkolnych to już trzeba było sobie zarobić na jakieś tam coś, jak się chciało mieć na coś pieniążki. Potem się poszło do pracy, pracowało się. No ale też i w pracy my tam też szydełkowały. Potem wyszłam za mąż, dzieci, no a jak już były dzieci, to już było tylko szydełkowanie, bo do pracy się już nie dało rady iść i prawdziwa moja mama robiła na drutach sweter. I ona tak to robiła pięknie, no i pokaż mi, i pokaż mi. I ona mi dała te druty mi dała. No i zaczęła mi tam parę oczek, no ale co, nie powiedziała mi, co mam z tym robić, więc ja tak szybko tymi rękami robiła, jak ona mi tego nie przybywało nic i ja zaczęłam płakać, nie? I tam taka sąsiadka mi mówi, wiesz co, ty tego nie poradzisz, da mi takie grube szydełko i tak se przeciągaj. I wtedy się nauczyłam już przeciągać oczka. No Potem robiłam takie byle co, nie, najpierw słupek, najpierw coś tam się nauczyłam, żeby tylko robić, żeby dorównać tym babom, że one rękami ruszały, no a ja też musiałam ruszać, nie? No a potem już szło, potem już podpatrzył człowiek to i tamto. A ja miałam taką dość smykałkę, że nie lubiłam cudzych wzorów, więc robiłam swoje. I dość mi to tak wychodziło i wychodzi mi dotychczas. Nie lubię podpatrywać cudzych wzorów. Nie lubię. Nie mówię, że się moje wzory nie pokrywają bo pokrywają się, bo heklowanie polega na tym, że jedna baba widzi, ty wiesz co ładny, daj odrobić, to druga i też da odrobić, nie? No i to się potem pokrywają te wzory. Do heklowania jest potrzebne. Heknadla znaczy szydełko i nici. Taką grubość, z jakich kto chce robić. To są na przykład 70. To są już cieniutkie nici, takie cienkie, jak to. No ale to są 50. Ta jest z 50. Z 50 zrobione. To jest wszystko robione, to z 50. Na przykład te baranki to są z maksa, z grubych nici robione. Do wszystkiego trzeba jakąś inną grubość nici. No ale najładniejsza robota jest z cieniutkich nici. I jak ja już pamiętam, to się z Czech szmuglowały nici. No, czeski kordonek był wspaniały, była 80, 60, 50. Ale potem się czeski kordonek tak zepsuł, takie zgrubienia na nim były. No i teraz już od bardzo długiego czasu turecki kordonek. I ten kordonek jest cudowny. Fajny. No bo na nim nie ma żadnych zgrubień. A jakie są zgrubienia, to się taki nie wychodzi ładnie. Kiedyś, dawno to robili, z drucika robili. No ale ja tak szczerze mówiąc nigdy nie miałam jakiegoś drucikowego. Takie już raczej jakieś dobre szydełka. Z Czech, bo w Czechach tego było wszystkiego dość. U nas nie, no bo właściwie to szydełkowanie, ono przyszło tu podobno z Czech. Bo te naczółki na głowę robiły i to przyszło z Czech. No więc widocznie to była prawda, skoro tam szło kupić, no u nas w Koniakowie, gdzie tam można było, no. Jeden od drugiego, jeden drugiemu przyniósł, jeden drugiemu załatwił i to trzeba pokazać.
Trzeba pokazać, od najmniejszego detalu trzeba nawin se nitkę, tak, podtrzymaj. Teraz trzeba nawinąć, przeciągnąć, zrobić pierwsze oczko, zaś i trzeba go zrobić. Wie pani, jak ja wnuczki uczyła, że trzeba zrobić łańcuszek od słupa do słupa, taki długi to się nauczysz dołkować. No żarty se z nich robiło, ale faktycznie jak już umiała dobrze równiutki łańcuszek robić, to jej już później szło, no nie wszystko, bo trzeba było zaś pokazać. Ale trzeba, niewiele się wytłumaczy, jak się nie pokaże. Trzeba dobrze pokazać. Raz, dwa, trzy. No ja szybko. No, już łańcuszka kawał zrobiony, nie? Później trzeba łańcuszek złączyć. Już wyjdzie kółko. Potem trzeba, to nazywamy gruby warkoczek, albo owijany warkoczek, albo są nazwy, nie? To trzeba nawinąć, przeciągnąć, zaciągnąć. Nawinąć, przeciągnąć, zaciągnąć. No i już wychodzi taki tu. Potem się robi słupek. 2 razy owinąć. 1, 2, 3, 4. I już wyjdzie słupek. 2 oczka, 2 razy nawinąć. 1, 2, 3, 4. No, listek z ogonkiem, dziurawy listek z ogonkiem, tak to nazywamy. A to dziadowska broda. Tu ma oczy, tu ma gębę, a tu ma brodę dziad. A te, bo to robiłam tam do takiego czegoś i to krakowiaczki nazywam. Do sztandaru. Taką koronkę ze złotych nitek robiłam. Bo to jest płótno robione. Te no podwójne. Nakładane podwójne albo jakieś. Te nazywamy, no te są niby truskawki, a to tak jak się ten robi, to nazywamy palma. A tu też takie samo, no to można powiedzieć serduszko na to, albo jak tam, nie? A to truskawki. To, że tu jest ten i tu bo są szyszki, ale szyszki są inaczej. W 2 strony są robione listki. Te drobniutkie to niby gęsiorki, to takie kwiatuszki drobne na polu rosną, takie białe, takie drobniutkie. No to u nas to nazywają gęsiorki. Każda musiała se ten wzór ułożyć, po prostu dopasować dane kwiatki do wielkości, do tej luki, która wychodziła, żeby równo przypiąć, nie? Żeby to nie ciągło, żeby no. Kto się na tym znał, to zaraz powiedział, to robiła ta, to robiła ta, to robiła ta. Bo każda robota niestety była, czym się różniła tak troszkę. No. A wzorami się wymieniały, ale każda miała jakiś swój tam wzór, którego bardzo lubiła robić i ten. To jest czepiec, nosi się go. Tu. Później się do chustymi. Tu jest sznureczka, tu są ząbki, no i kwiatki. A to jest z tyłu, no sitko na takie na włosy. Załóżniki to są. Dawniej serwety, obrusy, duże, małe, kompleciki, kołnierze,
do sukienek wstawki robiły. Takich może dużych sukienek tego jeszcze dawniej nie robiły. No ale Helenka Kamieniarzowa, tylko że ona to robiła bardziej z takich grubych nici, z włóczki takiej. Więc ona też już zaczęła te sukienki, ale z takich jednolitych kwiatków, jak na przykład dopinane, takie same, jedne, niekombinowane. Jak wie pani, jak tu kiedyś było, każdziusieńki wieczór się chodziło do jednego domu, do drugiego, nawet 12 bab, nawet więcej siedziało. Nie było telewizji, nie było radia. To siedziały, heklowały, ktoś tam zaś z chłopów starych opowiadał bajki albo coś. Śmiechu było, potem strachu było, jedzenia do domu, bo duchy postraszyły. No ja przekazywałam dużo, nauczyłam w szkole heklowania dużo. No, jak miałam czas, to chodziłam, to było 2 lata, chodziłam do szkoły, w szkole uczyłam. Nauczyłam moje dzieci, wnuczki nauczyłam, umią. Mam 3 wnuczki i umią robić. No i mój wnuk też się uczył, bo jak dziewczyny szydełkowały, to on też szydełkował. Ale no, ten warkoczek, ten łańcuszek.